tylko muszę się wspiąć na wyżynę i zacznę gadać. Idziemy teraz po pięknym kampusie. Pani, słuchajcie, za 2 dni piszę moje ostatnie egzaminy w szkole językowej. I za miesiąc zaczynam studia po koreańsku na Yonsei. I dzisiaj właśnie was zabieram. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby wreszcie nagrać taki mój, że tak powiem, normalny dzień. Tylko że no, będę się dzisiaj trochę dużo uczyć, ale mi marzną ręce w tym momencie. Zaczyna się dużo takich organizacyjnych rzeczy związanych ze studiami. Także na przykład dzisiaj będziemy się zapisywać do akademika na Songdo, czyli na drugim kampusie Yonsei dla pierwszaków. W sumie te egzaminy nie są mi w ogóle potrzebne, te co teraz muszę napisać za 2 dni, bo tak naprawdę ja nie mam żadnego graduation, bo jestem na 5. levelu, a nie na 6. Ale stwierdziłam, że no to jest przynajmniej trochę dobra motywacja, żebym się jeszcze troszkę poduczyła tego koreańskiego i tak trochę przyklepała tą wiedzę. Tutaj jest właśnie budynek KLI, a tu jest w ogóle ten akademik dla SK Global House. Dużo jest ogólnie ludzi, którzy robią takie tour tego akademika, bo to jest akademik w ogóle dla właśnie osób na wymianie i dla osób, które studiują, które się uczą w KLI. Także taka ciekawostka, ja tam niestety nie mieszkam. Pokażę wam widoczki z prawie 6. No dobra, nie wiem, czy to są widoczki, ale tak wygląda Serka. Jezu, ja mam wrażenie, że w tej szkole jest zimniej niż na dworze. Tak się jeszcze zasiedziałam się strasznie na zajęciach. Szkółka. Ładny jest ten budynek. Bardzo go lubię. Jest tak zimno w stopy szczególnie. W ogóle teraz w Korei są strasznie modne. Boże, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Takie buty, Jezu, nie wiem, ale ja po prostu jakbym sobie pomyślała na przykład o tych butach, nie wiem, rok temu czy 2 lata. W życiu bym takich butów nie kupiła. Co to jest w ogóle, wiecie, jakieś takie fiflaki. No peer pressure może mnie tak trochę tutaj nakłonił, żeby spróbować i nie żałuję, po prostu pokażę wam później, jakie buty mam. No te, co mam teraz na sobie. Takie kapciochy. Są tak wygodne i to są chyba najcieplejsze w ogóle buty, które mam tutaj. I patrzyłam właśnie na Musinsie. Musinsa to jest takie Zalando koreańskie. I na Musinsie były w topce były na pierwszym miejscu jako buty dla kobiet w grudniu. Tak bardzo nie widać, bo mam długie spodnie, ale tak wyglądają. Jezu, już żałuję, że tak miałam ten mikrofon. Bardzo was przepraszam za te szmery. Już nie będę tak robić, teraz będę tylko tak trzymać. Słuchajcie, idziemy zjeść, a później idziemy się uczyć. Zastanawiam się, co zjeść w ogóle. Zastanawiam się między jjajangmyeon a samgyetang. Jeszcze zanim zacznę w ogóle siądę do nauki, chciałam jeszcze tak pokrótce powiedzieć w ogóle kilka rzeczy na temat tego, co się teraz dzieje. Ponieważ tak jak mówiłam, to jest mój ostatni semestr. Teraz pojutrze mam ostatnie egzaminy u mnie w szkole i później co? Zaczynam studia. Zaczynam studia, tak jak już to powiedziałam. Już jestem dodana na taką grupę, wiecie, taką ogólną kierunku wydziału i chciałam w ogóle wam powiedzieć, co w ogóle się dzieje w lutym. My zapisy na nasze kurtki. Moja kurtka, ja wybrałam taką główną kurtkę wydziału i tutaj będzie moje imię. Następnie kolejna rzecz to jest taka, że mamy OT w tym tygodniu. OT to tak zwany orientation, po prostu, czyli jak to się mówi, nie wiem, czy to się mówi, to nie mówi orientacja po polsku.
więc na tym na pewno się trochę dowiem rzeczy. Kolejna rzecz, i to chyba ostatnia, którą powiem, no to jest zapisy na zajęcia. Bo niestety w Korei nie ma tak, że są, wiecie, od razu jesteś zapisywany z góry na zajęcia, tylko na wszystko musisz się zapisać i to też jest takie, wydaje mi się, troszkę luźniejsze, że ty możesz sobie wybrać, w którym roku na co idziesz. Także jednocześnie jest to luźne i możesz sobie robić jak chcesz, ale z drugiej strony to też jest duża odpowiedzialność, myślę. No i zazwyczaj, wiecie, klasy, które są oblegane, bardzo szybko znikają z możliwości zapisywania się na nie, więc ogólnie to jest bardzo stresująca rzecz. Z takich jeszcze... No, powiem wam, że dosyć dużo tu jest rzeczy, takie wyjście, a kolejne wyjście to jest gry planszowe. Kolejna fajna rzecz do zapisania się to jest na przykład klasa taneczna. Jak ktoś chce się nauczyć jakiegoś coveru k-popowego, to można też się zapisać. Także jeśli chodzi o luty, to wygląda to właśnie w ten sposób. Domyślać, nie jest to łatwy okres, na pewno ekscytujący, ale jest bardzo dużo niewiadomych. I myślę, że to trochę przypomina mi to, jak czułam się rok temu, kiedy przyjeżdżałam tutaj do Korei. Lecimy, słuchajcie, z nauką, bo po to tutaj przyszłam. Moje egzaminy, które będę mieć za dzień, pojutrze, to jest tak. Baragi, czyli mówienie. Później będę miała ilgi, czyli czytanie. Później mam sygi, czyli pisanie. I ostatni to jest dykki, czyli słuchanie. Najbardziej myślę, że muszę się przygotować do, wiecie, mówienia, ponieważ będą to tematy związane z rzeczami, które robiliśmy oczywiście na zajęciach. To są moje piękne notateczki, które zrobiłam w przeciągu tych kilku dni. I chodzi basically o to, że muszę się po prostu nauczyć słownictwa. Jakby na przykład pani mnie zapyta, 가족 형태 변화하는 이유가 무엇이라고 생각합니까? I ja wtedy muszę odpowiedzieć. Na przykład 저출산, czy niski wskaźnik urodzin. Albo na przykład wzrasta globalizacja. Takie typu rzeczy. Muszę po prostu się nauczyć takie, na przykład mam tutaj, wiecie, jakieś takie moje wykresiki, które sobie narysowałam i po prostu muszę się ich nauczyć. Powiem wam, że zaczyna się robić mi niebezpiecznie zimno. Włączyli ogrzewanie, więc stwierdziłam, że zostanę. Ogólnie z tego, co robię, to po prostu czytam czytanki i robię ćwiczenia powtórzeniowe. Powiem wam, że mam trochę zamułę, ale wypiłam tą kawę, to americano i no pomaga. Jest tak strasznie jest cicho w tej kawiarni czasami, więc ja też trochę się wstydzę mówić. Niby się uczę, ale robię to bardziej na luzie tym razem. Nie powiem, że jest to łatwe dla mojej psychiki, ponieważ jestem tak zwanym 완벽주의자, czyli perfekcjonistą. Staram się jakoś tak sobie powiedzieć, że mogę tym razem trochę odpuścić. Jest 20, właśnie wyszłam. Tutaj się kręcę po Sinfon i idziemy zjeść. Wreszcie.
kolację. Wybrałam bardzo złe miejsce, bo usiadłam przy drzwiach. Ale wiecie co chciałam powiedzieć? Zamówiłam sobie bibimbap. Ale mówię wam, po prostu jest taki pyszny, że zobaczcie zresztą, jak on wygląda. Także tym właśnie żegnam was, kochani. To był bardzo miły dzień spędzony z wami. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.